co, wypychamy z puchlaka? Co my tu mamy? Harley Davidson Model U z 1940 roku. Na pierwszy rzut oka to taka WL-ka, ale to nie jest WL-ka. Podwójna rama, duży silnik, 1200 cm. No, konstrukcyjnie bardzo zbliżony, ale jednak jest to większy, dużo mocniejszy motocykl. No i przede wszystkim trochę rzadziej można go spotkać. O ile Harley WLA jest w Polsce bardzo popularny, to ten troszeczkę mniej. Dlaczego właśnie model U? Od samego patrzenia niewiele się dowiemy, więc zróbmy sobie wycieczkę. Procedura uruchamiania jak przy każdym chyba klasycznym Harley'u. Najpierw otwieramy paliwo, włączamy ssanie. No teraz trzeba będzie 3 razy przekopać, zasać silnik z na razie wyłączonym zapłonem. Ja tam grzebię z tyłu, bo mam główny wyłącznik prądu zainstalowany. Czyli tak, pełen gaz i kopiemy. Raz, 2, 3. To powinno wystarczyć. Teraz tak, ssanie zamykamy. Odejmujemy gazu, ustawiamy sobie zapłon w lewej rękojeści, odejmujemy gazu i powinien zapalić. Jak nie od razu, to za drugim razem musi. Jazda z wózkiem to może nie jest marzenie motocyklisty, bo motocykl to jednak jest pewien minimalizm i swoboda przemieszczania się. Można się nim zmieścić w najwęższych ścieżkach. Praktycznie tam, gdzie piechur wejdzie, to i motocykl się powinien zmieścić. Natomiast wózek ma swoje zalety. Nie bez powodu został przymocowany do tego motocykla. Aczkolwiek motocykl w momencie, kiedy go kupiłem, był bez wózka. I chyba nigdy z wózkiem nie jeździł. Jest idealnie prosty, świetnie się prowadzi i jest na solowym przełożeniu. Natomiast wózek pojawił się nie bez powodu. Mieliśmy w planach bardzo długi rajd przez Alpy wraz z żoną, ponieważ nie jesteśmy już bardzo młodzi. To wózek miał dać nam komfort bezpiecznego i bardziej pewnego podróżowania. Szczególnie chodziło tutaj o moją żonę, która wręcz postawiła warunek, że w wózku może na ten rajd jechać, na siodełku nie bardzo. Rajd długi, bo start w Wiedniu, meta w Nicei, ponad 3000 km. Niestety został przełożony na następny rok. Mam nadzieję, że już wtedy nic nie stanie na przeszkodzie, żebyśmy go zrealizowali. A wracając do Harley'a, to jest ciągle na przełożeniu solowym i niektóre fragmenty dróg, które są w mojej okolicy, strome podjazdy, właśnie w tej chwili jedziemy takim podjazdem. Musiałem nawet włączyć jedynkę. Ten motocykl z wózkiem i na solowym przełożeniu nie jest zbyt dynamiczny i trzeba będzie to przełożenie zmienić. Jeżeli ktoś jeździ Harley'em WLA, to spuchlak z wózkiem mniej więcej ma takie właściwości trakcyjne, jeśli chodzi o moc, prędkość, jak WL-ka solowa. Tak to mógłbym porównać najprościej. Harley Model U maksymalną prędkość ma, przypuszczam, w granicach 140, może trochę więcej kilometrów na godzinę. Przy mocy
około 40 koni, może trochę więcej. Nigdy mnie to bardzo nie interesowało. Użyłem kilka razy słowa spuchlak, to jest w slangu właśnie określenie motocykla serii Harley'a serii U, dlatego że jak wspomniałem na początku, jest podobny do WL-ki, ale jest większy, więc tak jakby napuchnięty i stąd wszyscy używają tego terminu, żeby szybko i skutecznie określić, o jaki motocykl chodzi. Spuchlak to spuchlak. Przez chwilę było widać licznik, który jest wzięty z motocykla wojskowego i ponieważ ma inne przełożenie, to on oszukuje, wygląda jakby nie pracował, ale on pracuje, pokazuje w tej chwili około 20 mil. Ja wiem, jak sobie policzyć, żeby wiedzieć, z jaką prędkością jadę. Trzeba pomnożyć razy 2 plus dodać jakieś może 30% i wychodzi nam prędkość rzeczywista. To już jest taki drobiazg, ale bardzo typowy dla poruszania się motocyklem nietypowym, czy w ogóle pojazdem historycznym. Ten Harley ma 80 lat i pomimo dobrych właściwości trakcyjnych i tego, że jeździ się nim bardzo dobrze, no to w tej chwili zaczynam hamować. Właśnie, hamulce to jest pewien problem. Wprawdzie wózek również jest hamowany, koło wózka ma własny hamulec podłączony pod tylne koło motocykla, czyli hamując nogą hamuje jednocześnie koło wózka i tylne koło motocykla. Dodatkowo w przednim kole zastosowałem akcesoryjny bęben z podwójnym rozpieraczem, żeby to hamowanie było jak najlepsze, ale hamulce zupełnie nie odpowiadają dzisiejszym wymogom. O ile prędkość, przyspieszenia, to wszystko jest ok, to hamulce są zdecydowanie za słabe wobec dzisiejszych kryteriów. Seria U została wprowadzona do produkcji w 1937 roku. Zastąpił serię V, która była od roku 30 do 36. Do 36 roku Harley VL-D był Big Twinem firmy Harley Davidson i był to motocykl najszybszy, największy, stosowany chętnie przez policję. Seria U zastąpiła tamtą serię i w roku 1937 pojawił się, pomijając jeszcze górnozaworowy, ale o tym nie mówmy, pojawił się następny dolnozaworowy Big Twin i to jest właśnie to. Wprawdzie tutaj widzimy zbiornik w malowaniu z 1939 roku, ale dominująca zdecydowanie część elementów tego motocykla wskazuje, że jest to rocznik 40. Koła 15 cali wprowadzono dopiero w 40 roku. Także jeśli chodzi o odstępstwo od rocznika, to z widocznych elementów to jest tylko zbiornik paliwa. Zresztą widać na nim ślady pożaru kilka lat temu. Niewiele brakowało, motocykl by się spalił. Od tego czasu zawsze wożę gaśnicę. Zalany gaźnik, nieudana próba uruchomienia, silnik odbił, płomień z zaworu wydechowego ssącego cofnął się na mokry gaźnik, wszystko zaczęło się palić. No na szczęście motocykla nie straciliśmy. Zawieszenie Springer typowe dla Harley'a. Tutaj widzimy zastosowane chyba w 1936 roku po raz pierwszy coś, co się nazywa Ride Control. To jest taki cierny amortyzator chromowany. W wersjach eksportowych stosowany był stojak pod przednie koło. Tutaj widzimy też crashbary, czyli gmole, które mają ratować kierowcę przed przygniecieniem przez motocykl, kiedy doszłoby do wywrotki. Wprawdzie przy wózku bocznym to nie ma większego znaczenia, ale ja bardzo się cieszę, że ten wózek da się przykręcić i odkręcić bez odkręcania tych gmoli, czyli w każdej chwili w ciągu 15 minut można się wózka pozbyć i pozostaje w pełni funkcjonalna solówka, na której można jeździć luzem. Czasem trzeba zatankować. To jest dosyć bolesne, bo motocykl pali 40 koni, a może więcej. Ciągle są głodne. Z wózkiem to na pewno 8-9 litrów, bez wózka około 7. Jak widać, są dwa zbiorniki. Jeden można traktować rezerwowy, czyli oczywiście żadnego wskaźnika poziomu paliwa nie ma, więc jeżeli
nagle zaczyna nam silnik przerywać, to znaczy, że paliwo w zbiorniku się kończy. Zakręcamy wtedy ten kranik, który go tam gdzieś od spodu to paliwo nam odcina. Otwieramy w drugim, jedziemy dalej, no ale trzeba tankować szybko, bo w sumie te zbiorniki mieszczą może około 15 litrów paliwa, a biorąc pod uwagę, że pali ponad 8, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie przejechać 200 km. Czyli po pierwsze musimy o tym pamiętać, po drugie to znaczy, że sieć stacji benzynowych w Ameryce w latach 40. czy 30. musiała być bardzo dobrze rozwinięta. Nie gorzej chyba niż u nas teraz. Zbiornik oleju w tym modelu jest pod siodłem, tam go gdzieś widać. To jest sucha miska olejowa, czyli oleju jak gdyby de facto nie ma w karterze silnika, jest minimalna ilość. Zasób odpowiedni oleju jest w zbiorniku osobnym. To był pierwszy model, w którym zastosowano obiegową pompę olejową, czyli układ smarowania był zamknięty. No, pomijając model E górnozaworowy, ale to nie o nim. W poprzedniej serii V system smarowania był otwarty. Olej wylatywał z silnika na drogę. Ten motocykl pojawił się w moim życiu bardzo dawno temu, co wcale nie oznacza, że go mam od bardzo dawna. W latach 90. to mógł być może dokładnie 90 rok, może trochę wcześniej, może trochę później. Został przywieziony do Polski ze wschodu. O ile dobrze zapamiętałem, przez kogoś, kto zajmował się handlem motocyklami, jakiś handlarz z Kijowa. Przywiózł go do Polski i zostawił w warsztacie u kolegi, który zajmował się serwisowaniem, remontami motocykli amerykańskich. Więc było to dobre miejsce, żeby ktoś zainteresowany ten motocykl zobaczył i kupił. Cena była dość wysoka. Jak na tamte lata wysoka. Dzisiaj byśmy inaczej o tym mówili, ale cena była wręcz zaporowa, więc ten motocykl dość długo leżał. A skąd go miał ten handlarz? Prawdopodobnie kupił go od jakiegoś kolekcjonera z Moskwy. To są informacje przekazywane z ust do ust, więc nie wiem, na ile są prawdziwe. Koniec końców motocykl leżał u tego kolegi w warsztacie w Piasecznie, aż został kupiony przez innego znajomego, który zdecydował się zapłacić wysoką sumę, ale już chyba zabrakło mu energii czy pieniędzy na remont. Więc motocykl w dalszym ciągu leżał w tym warsztacie w Piasecznie, ale już kto inny był jego właścicielem. Mijały lata. Temu koledze, który kupił motocykl, życie się skomplikowało. Rozwód, żona przejęła majątek, również motocykle, no i między innymi tego spuchlaka. No i dalej sobie leżał w warsztacie w Piasecznie, ale właścicielem znowu był kto inny. I w tym czasie mój znajomy, bliski, zaczął szukać Harley'a do remontu. Myślał o WLC jako stosunkowo łatwym Harley'u z bardzo dobrą dostępnością części. Ja mu tak zresztą sugerowałem, żeby zaczął swoją przygodę z zabytkami od takiego motocykla. Okazało się, że w tamtym momencie WL-ka była nieosiągalna, natomiast był ten spuchlak w Piasecznie. Zdecydował się zapłacić tyle, ile trzeba było. Pojechaliśmy, dogadał się i motocykl trafił wtedy już do kolegi zamieszkałego trochę bliżej mnie. Mijały lata, ten motocykl pomogłem mu odrestaurować, sam go lakierowałem, kilka rzeczy pomogłem mu zrobić. No ale znowu jakieś zawirowanie życiowe spowodowało, że postanowił ten motocykl sprzedać. Kiedy przymierzał się do tej decyzji, ja już wiedziałem, że zrobię wszystko, żeby go kupić. Od kilku lat był nieużywany, stał w garażyku i powoli sobie łapał kurz. I w momencie, kiedy decyzja zapadła, że jest do sprzedania, to ja już byłem przygotowany na to, żeby wykonać następne wariactwo w moim życiu i kupić go. Na szczęście mam dobry klimat w domu, sprzyjającą moim podwojom żonę. Tak więc bez awantur i wielkiego zamieszania udało się ten motocykl kupić. Tak więc niejako zostałem zmuszony do tego kupna. Przez te lata
znajomości z poszczególnymi właścicielami i z samym motocyklem. Wiedziałem, co jest wart. Był kupiony w bardzo dobrym stanie. Widać było, że jest z jednego kawałka, że brakujące części to było kilka detali mechanicznych. O ile pamiętam, to chodziło chyba o głowicę, o gaźnik, kolektor ssący, może coś jeszcze, ale to były drobiazgi. Cała reszta była autentyczna, oryginalna. Nie było ani jednej śrubki z Tajwanu czy dorabianej w Rosji. W każdym razie był to bardzo dobry materiał na wspaniały motocykl. I tak też się stało. Trochę dla mnie zagadką jest, skąd wziął się w Moskwie motocykl z roku 40. Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić drogę, którą musiał przebyć. Jak to się stało? No na pewno nie został kupiony w żadnym salonie Harley'a na terenie Związku Radzieckiego, bo takich salonów nie było, jak sądzę. Raczej też nie został zagrabiony w Polsce, bo to też nie ten rocznik. Nie mógłby się w Polsce znaleźć motocykl z roku 40. Tak więc to na razie zostaje dla mnie zagadką, aczkolwiek być może takimi motocyklami jeździły jakieś służby reprezentacyjne. Nie wiem, może kiedyś się uda taką wiedzę zdobyć. Z wózkiem gościu jedzie. Czekaj, zatrzymaj się, z wózkiem gościu jedzie. Tam, widziałem, poczekaj chwilę. Widzisz? Czekaj. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego takim motocyklem jeździmy? No cały ten film jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego taki? No przecież za podobną sumę, a może nawet mniejszą, można kupić coś bardzo nowoczesnego, bezpiecznego, z ABS-ami, z systemami trakcji, na gwarancji, doskonałe narzędzie do podróżowania. Ten motocykl nie jest doskonałym narzędziem, ale ma coś, czego chyba nie mają pojazdy kupowane w sklepie. Przede wszystkim to są ludzie, których dzięki temu motocyklowi poznałem. To są moi koledzy z różnych części Polski. To są podobni pasjonaci jak ja. I pewnych rzeczy się nie da wytłumaczyć wprost, ale kiedy wsiadasz na taki motocykl, kiedy go uruchamiasz, to przygoda już się zaczęła. Od pierwszego momentu, od momentu, kiedy otwierasz kranik paliwa i zapinasz kask, już coś się dzieje. Emocje we mnie, mimo że już jestem dojrzałym, co najmniej dojrzałym, takim starym człowiekiem, to emocje we mnie ciągle kipią jak wtedy, kiedy miałem 18 lat i po raz pierwszy siadałem na Junaka zimą bez rękawiczek. Taki byłem rozemocjonowany tym, że za chwilę będę jechał. Zapomniałem rękawiczek założyć, chociaż śnieg pada. No więc niewiele się zmieniło. Ja ciągle mam w sobie te emocje, których zupełnie nie czuję, jak jadę współczesnym motocyklem. A propos rękawiczek, wszędzie zaszyć. Żeby uzupełnić wątek o ludziach, z którymi połączyły mnie stare motocykle, to przytoczę historię sprzed kilkunastu minut. Kiedy tankowaliśmy paliwo na stacji benzynowej, podjechały w tym czasie dwa motocykle. Ich właściciele w ogóle nie mieli ochoty nawet kiwnąć nam głową. Coś, co jest dla mnie zrozumiałe, ale ciągle się nie mogę z tym pogodzić. Zachowywali się tak, jakbyśmy my podjechali Volkswagenem Golfem, a oni Oplem Astrą albo coś takiego. Zupełna obojętność. Żadnej więzi, nic w ogóle. To machanie ręką, kiedy się mijamy, jest fajne, ale to jest tylko pusty znak. Kiedy się zatrzymasz, a on obok ciebie, to nic dla siebie nie znaczycie w ogóle. Nie wiem, kiedy to się skończyło, ale kiedyś to wyglądało inaczej. No i ten motocykl zabytkowy, gdybym drugi spotkał, to na pewno byśmy się dogadali z właścicielami. Od opisów technicznych przeszliśmy na filozofię, ale może i dobrze, bo opisy techniczne są nieciekawe.
Jeżeli ta filozofia Was interesuje, to myślę, że niedługo doczekacie się filmiku, który zrobimy głównie na ten temat. O takich różnych zewnętrznych i wewnętrznych zjawiskach motocyklowych. Żeby uzupełnić wątek o ludziach, z którymi połączyły mnie stare motocykle, to kilkanaście minut temu tankowaliśmy nasz pojazd na stacji benzynowej. Kurna! Kurna.